Dziś porównamy sobie, jak świecą oryginalne ksenony Philipsa D3S w mojej Audi A6C7 z nowymi LEDami D3S firmy MTech. Pokażę Wam, jak wygląda różnica na ścianie po zamontowaniu jednego LEDa kontra ksenon. Następnie przejedziemy się i pokażę Wam, jak na suchym świecą moje stare oryginalne ksenony, w sumie 3-miesięczne. Następnie zrobimy przejazd na suchej nawierzchni już z nowymi LEDami. A na koniec pokażę Wam, jak świecą nowe LEDy na mokrej, czarnej nawierzchni podczas mocnego deszczu. Palniki ksenonowe, jakie mam założone na samochodzie, są to żarniki D3S Philips White Vision generacji drugiej, czyli te takie najbardziej białe. Oczywiście nie są to wysłużone palniki. Te palniki mam około 3 miesięcy, także są to nowe palniki, oryginalne. Zdążyły się już rozświecić. Tutaj natomiast mamy zapakowane LEDy D3S firmy MTech. Temperatura barwowa to jest 6000 kelwinów. Posiadają kanbusa, chłodzenie ładnie zapakowane, także nic się nie zniszczyło i przyszły. Z tego co widać, są bardzo dobrze wykonane. Te odlewy, to wszystko, no naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Samo te radiatory są dosyć masywne i wtyczki takie same jak przy żarnikach ksenonowych, także tylko wkładamy i podpinamy pod przetwornicę. Nic nie musimy przerabiać, żadnych dodatkowych okablowania. Wszystko jest tak jak ma być. Źródło światła i diody są na tej samej wysokości co w palniku ksenonowym. U góry widać również chłodzenie. Dobra, tutaj mam porównanie. Tak świecą ksenony. Musiałem troszkę zmniejszyć ISO, ale tak samo nagram z takiego samego miejsca, jak świecą właśnie LEDy. I tutaj właśnie mamy porównanie, jak świecą LEDy po lewej stronie, po prawej stronie jest ksenon. Także różnica jest duża. No dobra, to wyjeżdżamy sobie na drogę. U góry mamy pokazane właśnie, jak auto świeci na ksenonach, a na dole już mamy założone LEDy D3S. Troszeczkę ekspozycję za mało podbiłem, ponieważ no jest troszeczkę za ciemno, później to będzie fajnie widać. Mógłbym to zrobić troszkę lepiej, żeby kamera po prostu więcej widziała. Dobra, na początek jedziemy kawałek przez miasto, przy dobrze oświetlonej drodze, ale już tutaj bardzo dobrze widać, jaka jest różnica. No i za chwilę zaczniemy wyjeżdżać z miasta. Widać na drodze na dole właśnie dużo więcej tego światła jest. Dobra, przejeżdżamy sobie przez przejazd kolejowy. Tutaj zaliczymy sobie 2 ronda. Mam nadzieję, że uda się to jakoś zsynchronizować dobrze, aby dokładnie było widać to porównanie.
Powoli zjeżdżamy z drugiego ronda i wyjeżdżamy pomału za miasto. Już od razu widać przed samochodem, to światło jest dużo pierwsze, jest go więcej. Mam wrażenie, że i pobocze jest bardziej doświetlone. Tekście są długie. Na nagraniu dokładnie nie widać tego. Delikatnie jest lepiej na tych długich, ale bardziej zauważalna różnica jest właśnie na światłach mijania. Jest dużo więcej tego światła przed samym samochodem, pobocza są lepiej oświetlone. Będziemy mieli taką drugą prostą, także pewno te światła długie dosyć się rozwiją. I z tego co mi się wydaje, to myślę, że te LEDy również się powinny rozświetlić, tak jak te paniki ksenonowe. One dopiero po jakimś, nie wiem, po iluś tam godzinach pracy w pełni wydatniają tą swoją właśnie moc. Samo wydaje mi się, że LED też troszkę musi się rozświetlić. Tutaj jest założone prosto jedno po drugim. Także właśnie jeżdżąc, wydaje mi się, że będzie lepiej. W następnym nagraniu pokażę Wam, jak właśnie LEDy świecą podczas mocnego deszczu. Długo czekałem na ten deszcz, niestety jak na złość nie mogłem nic nagrać. Cały czas była piękna pogoda, suchutko. Tutaj wjeżdżamy do następnej miejscowości, będziemy zawijać i kończyć. No i tutaj już mamy nagranie w pełnym deszczu, dosyć mocno padało. Niestety jest to nagranie dużo później robione i zapomniałem właśnie podnieść ekspozycji, dlatego tutaj podejrzewam, że będzie dużo ciemniej niż na tamtych poprzednich. Ale mam nadzieję, że jakoś w miarę odgadam. I jedziemy tą samą dokładnie trasę, ten sam odcineczek, tylko w innych warunkach.
Dobra, i tutaj mam jeszcze takie porównanie właśnie LEDów D3S na suchej i mokrej nawierzchni, ale za to poza terenem zabudowanym na drodze, która nie ma namalowanych pasów żadnych, gdzie te światło nie odbija się tak, nie są podzielone pasy ruchu i ta droga jest węższa. Na dole mamy mocny deszcz, tak samo jak wcześniej, także sami sobie porównajcie. O, tutaj BMK poleciała, chyba na Matrixach, bo dosyć mocno oślepiała niestety. Ogólnie jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Podejrzewam, że wielu z Was też jeździ na takich LEDach. Wyraźcie swoje opinie, czy jeździcie na podobnej firmie, czy może są jeszcze jakieś lepsze. Wiadomo, każdy ma inaczej zużyte odbłyśniki, każdy ma inne lampy. Także to tyle ode mnie. Piszcie, co tam potrzebujecie w komentarzach. I co? Wszystkiego dobrego, cześć!